Ma tylko 2 zadania. Bzykać i bronić tego, co wybzyka. Jest potwornie silny, potwornie. On może zabić człowieka. Generalnie, kręcąc wam filmy, non-stop będziemy w strachu. Ale mi dałeś zadanie. No, jak ninja. Patrz, jak się skrada moja kobra. Kobra, kot! Kotka, a nie kobra. Aha, kotka, zapomniałem. Wcale nie jesteś kobrą, żabciu jadowitą. Naśladujesz kozy, tak? Teraz ty po dachu skaczesz? Kozła. Chyba kozła. Prawda, pajączki. Ninja. Najwyżej spadniesz do obornika i tyle. Ninja. Odbyciła morwa. Ale cicho sza. I nastał ten dzień. Myśleliśmy, że to wytrwa trochę dłużej. Kozy pomogły nam zrozumieć i baranki, że jak nie zabezpieczy się czegoś mega. Ale popatrz, też ona pęka, jaka się trocin robi. No tak, no bo to... I dobrze, dobrze, jak to po 2 latach to się samo rozpadnie na polu. Dokładnie. No widzicie, mamy tutaj duży projekt. No tak o. Tam palety, to wszystko, te siano, to suma, gdzie się tam znajdowało, widzicie, pozbierane. Musimy to, Marcin już trochę wyczyścił traktorem. Tam może z tamtej strony widać, że tak wybrałem, sprawdzałem, bo nie ma jak wjechać, bo tu mam krótko, a sprzęt jest długi. I tamtędy wybierałem, wywaliłem baloty, zaraz Klaudia pokaże. No i co? I tu w tym miejscu kiedyś będzie, już byśmy to zrobili, ale chodzi o to, że to jest prosty projekt zrobić wiatę na baloty, a bardziej trudniejsze jest zrobienie drugiej obory tam z tyłu, w ten sposób będzie stała. I chcemy ją na betonie, no nie wiem czy to wyjdzie, bo tu strasznie daleko jest, wiecie, od drogi i ciężko podać ten beton. A znowuż mi się nie chce betoniarki wypożyczać jakieś duże i jechać z tym. No nie wiem, to jest projekt, może jeszcze chcemy ten rok znowuż przedymać w ten sposób, przejść w ten sposób, bo pewnie za rok będzie to samo. Oby nie. No zobaczymy. No widzicie, mamy swoje plany, a zawsze coś po drodze wyskoczy. Na przykład w tym roku na samej drodze wyskoczył nam drenaż. I plany planami, a jakieś takie rzeczy poboczne wam wyskoczą. No i te takie duże, bo to są duże projekty i do roboty, i finansowe. No muszą po prostu albo poczekać na lepszy dzień, albo... Wiecie jak to jest? One nam służą do jedzenia. My nie sprzedajemy tego mięsa. I po prostu, no, ja wiem, że dobrze jemy, bardzo dobrze jemy, ale pieniądze jakie są wydawane na te zwierzęta zaczynają nam po prostu się odbijać szkawką. To jest taka beczka trochę bez dna i niestety jak się chce te czworonożne, najprościej to rozmnożyć, wiecie, i wykarmić na łące, ale trzeba mieć całą infrastrukturę i cała zabawa i nie daj Boże jakiś weterynarz wam wyskoczy, tak jak nam z tym malutki wyskoczył. No powiem wam, że to jest kawał ciężkiego chleba, takie zwierzę. To nie jest kura, to nie jest broiler, to nie jest królik, ale jak wyjdzie na samym końcu, no macie po prostu zamrażarkę najlepszej jakości, najzdrowszego mięsa chyba jakie jest możliwe, no bo jeśli jest karmione tylko na trawie, nie pryskanej niczym, no to jest zdrowe zwierzę. No zresztą każdy wie, że baranina jest zdrowa. Natomiast, no mówię, my jesteśmy lekko zaskoczeni, jak dużo pieniędzy idzie, bo popatrzcie, bo to nie jest tylko, że infrastrukturę, ale trzeba przecież pole pod niej przeznaczyć, które służy tylko tym zwierzętom. No i oczywiście my mamy jeszcze mleko i kozinę, no powiedzmy, że w tym roku będziemy mieli mleko. To też Klaudia opowie, nie? No bo 2 nie zostały. No chyba już wspominaliśmy, kochani. Tak, no, to już wspominaliśmy. Może i dobrze, no może i dobrze. Może to jest właśnie opatrzność nad nami czuwa, bo widzicie w jakim stanie jest właśnie obórka. Marcin wspomniał, że najprościej jest właśnie rozmnożyć zwierzęta. Nie, najprościej jest je kupić. Najprościej, jak widzicie, czasami macie taką, no działacie impulsywnie i mówicie, pomyślicie sobie, o, kupimy sobie kozę albo baranka. Nie, właśnie to jest najprostsze, by wydać pieniądze, ale trzeba całą infrastrukturę. Później właśnie wychodzą was, uczycie się tych zwierząt, że ucieka, to pastuch elektryczny, to mocniejszy pastuch i tak cały czas coś dochodzi. To właśnie kozy czy baranki wskoczą wam na ten dach i tak cały czas coś dochodzi. Tym bardziej inaczej, my nie mieliśmy tutaj
żadnych pomieszczeń takich gospodarczych, więc to też było dla nas pewne utrudnienie. 2. Nie mieliśmy też dużego doświadczenia, bo pochodzimy jednak z miasta, wychowani jesteśmy w mieście razem z Marcinem i no, nikt nam pewnych rzeczy nie mówi. To, co my Wam tutaj przekazujemy, pokazujemy, to już jest nasze doświadczenie, a nasze tylko i wyłącznie zaczerpnięte, czy to z książek, czy od innych gospodarzy, jakieś podpowiedzi. Więc no tak, też hodowców jest bardzo mało. tak, hodowców już jest coraz mniej, takich tych czworonożnych, bo są, no one są drogie, dużo jest obostrzeń, zresztą dobrze o tym wiecie, nie chcę teraz w tym momencie straszyć i przypominać i tak dalej, co niektórzy nas na bieżąco śledzą, to dobrze wiedzą, o czym myślimy, więc no, to jest tutaj trochę minusów. Ale żeby nie było, my i tak będziemy robić, i tak to skończymy, i tak będziemy dalej w nie szli, bo co roku jemy bardzo dobrze, właśnie to jest bardzo ważne dla nas. Dla nas nieważne są zarobki tak bardzo, znaczy zarobki są ważne, bo musimy to stworzyć. Natomiast w późniejszym etapie, jak już to będzie, na pewno będzie łatwiej, co nie? Jak to się ustabilizuje, jeśli macie oborę, jeśli macie pogrodzone pastwiska, no słuchajcie, to naprawdę dużo Wam odpadnie. Ale mi dałeś zadanie. No, jak ninja. Patrz, jak się skrada moja kobra. Kobra, kot! Kotka, a nie kobra. Aha, kotka, zapomniałem. Wcale nie jesteś kobrą, żabciu jadowitą. No właśnie. Jesteś kotką. W jednym kawałku. Pamiętaj, że trzeba jeszcze stąd zejść. O Jezu, ale cieplutko, ale fajnie. Fajnie, nie? No dobra, no to opowiadamy. Dobra. Dobrze, więc już Wam opowiadamy i jeżeli macie jakieś wskazówki dla nas, bardzo proszę napiszcie je w komentarzu i też co o tym sądzicie. My Wam przedstawimy sytuację, jak wygląda z naszej strony, co jest z naszej strony bardzo ważne i na co, i po prostu, bo tu chodzi o kompromisy. No wiadomo, że jak ktoś ma normalne stado owiec, to baran po prostu z nimi się pasie. I wszystko jest fajnie. Ale my mamy stado mieszane gwiazd filmowych. I to jest, ja się śmieję z tymi gwiazdami, chociaż to są małe gwiazdki, ale powiem Wam, że no przede wszystkim ja mam dwie obawy. Jaka jest sprawa? Kozy są zapłodnione, one dają przez pół roku co najmniej mleko. Rójkę owce mają przez co miesiąc, czyli one przez 5 miesięcy chodzą w ciąży, bomba, prawdopodobnie wtedy baran będzie w miarę nieagresywny, prawdopodobnie, bo tego nie wiemy. Natomiast jak będziemy musieli je doić, to my za każdym razem będziemy w strachu, czy kozy doić, będziemy w strachu, czy baran nas nie zaatakuje. Mało tego, generalnie kręcąc Wam filmy, non-stop będziemy w strachu, czy baran nas nie zaatakuje. I teraz, żeby jakby zaznaczyć, podkreślić sytuację, co to jest baran. Baran to nie jest owca, absolutnie, znaczy to jest owca, ale to jest 130-kilowe zwierzę, które ma tylko dwa zadania.
bzykać i bronić tego, co wybzyka. Jest potwornie silny, potwornie. On może zabić człowieka. On wali w kopyta, znaczy wali w kolana. Nie ma szans, żeby się człowiek z butów nie wyleciał, a później jak leżysz, to cię dowala. Jest potwornie silny. Baran dorosły może się mierzyć z bykiem. Nie wiem, który wygra, ale będą się napierdzielać razem. Także ja jestem lekko przestraszony tą sytuacją, bo ja wcale nie mam zamiaru wylądować z kolanami po drugiej stronie. I moje zdanie jest takie, że on powinien mieć stworzone zamknięte miejsce, być wypuszczany tylko kiedy jest bezpiecznie, czyli kiedy ma zapłodnić, bo wtedy będziemy uważać na niego i powiedzmy, no nie wiem, może właśnie jak są zapłodnione, może w tym momencie on będzie do nas spokojniejszy. Natomiast mamy... No dobrze, Marcin, teraz ja tutaj może wejdę na chwilę. Ja Marcina argumenty tutaj rozumiem, natomiast nie za bardzo razem w sumie nam się podoba ta idea, żeby on był zamknięty i odseparowany. No bo myślimy, że może być smutny, że będzie beczał, że będzie po prostu będzie cierpiał, to jest stadne zwierzę. Tak, natomiast no wiecie, obórkę tutaj mamy i owieczki są z nami tak zżyte i z kozami, że jak ja idę doić, to wszystkie idą po prostu no wiecie, jak to wygląda. Za mną, tak. I w tym momencie jak tu oddzielić, jak tu się odgonić od barana, no myśleliśmy, że będziemy razem chodzić. Pomyślcie, razem dwie osoby, dzień w dzień na dojenie i przerażenie w oczach, bo generalnie musicie tylko patrzeć, gdzie jest baran. Do barana się nie odwraca tyłem. Tak, bo on od razu to, wiecie, jako szansę, żeby ci przywalić. Tak. Oglądacie nas i widzicie nasze baranki i myślicie, o jakie one fajne, puci. Tak, one są fajne, jeszcze. Jak one są malutkie i jak później je wykastrujemy, no to też nie ma tego hormonu, to one się inaczej zachowują. Natomiast taki horny baran, nie wiem, czy to dobrze określiłam, no to w tym momencie, no tak jak, no wiecie, no może dużą krzywdę nam zrobić. Żeby jeszcze wam jakby uzmysłowić, o czym my mówimy. Nasze baranki po roku czasu, jak idą na ubój, one ważą w granicach 30-40 kg. Bo my ich nie tuczymy, ale no tak, po roku czasu 30-40, gdyby były tuczone, ważyłyby 80, tak. 60-80. U nas są na trawie, to jest... To jest inny chów, ale to jest właśnie ten najzdrowszy. A dobra, ale to nie jest o tym temat. Natomiast baran, który z nami będzie, a będzie z nami baran, będzie ważył 130 kg w końcu. On waży po 2 latach już koło 100, podejrzewam. I... no to jest maszyna do zabijania na 4 kopytach. No. I ja wiem, że on nie gryzie i każdy powie, co tam może zrobić baran, przecież on trawę żre. No nie, właśnie, to jest cały problem. Byliśmy na różnych forach i niektórzy sugerowali, żeby mieć taką patyka z taką, jak to się nazywa? To coś jak pejczyk, wiecie, na długi pejczyk, żeby przed nim machnąć i żeby go straszyć. Żeby że jeśli będzie próbował się do was, bo on się tak lekko cofa, z taką nóżką, taki madyk, że zaraz zacznie atakować, to albo go przeskakiwać, albo bokiem, bo podobno nie wykręci, albo właśnie tym patykiem mu świsnąć przed nosem i on się przestraszy. Niektórzy mówią, że elektryzatory, ale zobaczcie, co się dzieje. No kurwa, niezły pasztet. I pamiętajcie, że to jest tak, że no dobra, ale jak on raz się przestraszy, to nie znaczy, że za 2 minuty nie ponowi. Czyli wszystko będzie się kręciło wokół tego, że będziemy musieli spieprzać od barana. I wy nie zobaczycie owieczek anikus z bliska. No ale też my, ja naprawdę lubię z nimi przybywać, lubię z kozami, a my nie będziemy w stanie ich odseparować, jak będzie się kręcił baran, bo jedna osoba będzie musiała być ciągle skupiona na baranie i go straszyć, żeby dał nam rozbić stado. Rozumiecie? A on będzie nie chciał rozbić stada, bo on się i do kóz przyzwyczai. No dobrze, ale nie wiem, jak go trzymać. Płyńmy do brzegu. Marcina, tutaj jest pomysł, żeby po prostu zrobić mu parcelę, wybieg, żeby on był osobno. Ja nie wiem, mam mieszane uczucia. To może, Klaudia, dodawać mu do wykastrowanego baranka do towarzystwa? Nie wiem. No, dobrze, wiecie, ja to widzę, powiem wam w ten sposób. Ja chcę tutaj sobie żyć jak ja chcę. Chcę tutaj nagiąć reguły jakby naturalne, ale my nie żyjemy w naturalnych regułach. To są zwierzęta, które ja jem i ja nie zamierzam skończyć w szpitalu, ani nie zamierzam Klaudii skończyć, żeby skończyła w szpitalu, bo to nie jest takie proste zwierzę. I moim zdaniem lepiej go zamknąć, przecież darowaliśmy mu życie. On by wylądował prawdopodobnie w kanapce albo by wylądował na kebabie, a tak będzie miał z nami długie, dobrze karmione życie. Ale będzie sam.
I ja myślę, żeby mu najwyżej zrobić, ja uważam, żeby mu zrobić dobrze, żeby nie czuł się samotnie, to kupić mu pompowanego barana, albo to taki żarcik, albo wykastrowanego barana mu po prostu dorzucić jedno, żeby nie był sam. I one wtedy on nie będzie go maltretował prawdopodobnie. Dobra, jeżeli macie... A wypuszczać na czas. Macie jakieś doświadczenie, zajmujecie się hodowlą właśnie baranków, dajcie nam znać, jak wy sobie radzicie. Ale biorąc pod uwagę to, że my kręcimy filmy i chcemy mieć kontakt z tymi zwierzętami i mamy mieszane stado kóz i owiec, które kozy musimy doić. Czyli to jest bardzo ważne. podpowiedzi. Sensowne podpowiedzi. Nie zmieniajcie tutaj, że to tak nie można, bo to ja wiem, że nie można i też się nie czujemy z tym dobrze i dlatego z wami rozmawiamy. Ale sensowne podpowiedzi, żeby baran był najszczęśliwszy, ale nam nie zrobił krzywdy. O, z możliwych. Dokładnie. Dobra, nagadali mi się, co? Dobra, pokażę wam trochę z dachu, bo wiem, że nie chcieliście na nas patrzeć, chcieliście patrzeć, co jest obok dachu. Klaudia, to ty pokaż, a ja kręcę. Dobra. Podlewamy trawę jak zwykle. Zobaczcie, jak już się zazieleniło. To jest, no właśnie tutaj, to było wszystko przeorane. Ta nowa tutaj parcela właśnie dla owieczek i kóz, no już stąd widać zieleń, naprawdę. Widzimy kilka placyków takich, gdzie nie dosialiśmy, no ale to tak zawsze jest, jak się z ręki leci. Owieczki tam się wypasają już na drugiej parceli. Pierwsza parcela. Ale tutaj też już zjadły, zobacz tu. Aha, kolejnościowo, ale no nie. się bzykają się. A to nie widać, może spróbuję zbliżyć, ale nie wiem, czy to wyjdzie. O. No dobrze, kochanie. Dawaj, mów mistrzu, co mamy robić po kolei. No nie wiem, no słuchaj, ja ściągam zaraz plandekę ściągam te krokwie i wjeżdżam traktorem i tu czyszczę i później trzeba będzie, nie wiem, wchodzisz? A jak ty chcesz? Nie wiem, normalnie bierzesz nogami i idziesz w tamtą stronę. Nie dasz rady, tak? W ten sposób? Ako? Ale na stojąco. Nie, no tyki. W życiu na stojąco ja nie dam rady. To jak ty na dupie też nie dasz rady? Kiedy masz Cicho. srane masz buty, Wiem. jak ty dasz radę? Te pajączki. Ninja. Najwyżej spadniesz do obornika i tyle. Ninja jestem. To faktycznie, no. Żadna żmija, raczej pająk. Cholera, myślałem, że coś będzie wreszcie jakiś hit, a to przeszła. Udało mi się. A dawaj kamerę. Proszę. Ojejciu, ale tutaj jest pobojowisko. Jaka długa. Ojej. Obyciła morła. Ale cichosza. A, bo tam dziura jest. No, kurde. Ja chciałam wam pokazać, jaka różnica poziomów jest. No i pośliznęłam się. Dobra, nieważne. Wow, to jest chyba z 20-30 centymetrów. Ale tego uzbieraliśmy. No chcieliśmy, żeby na suchym stały cały czas. To zobaczcie, ile tego tutaj jest. Jaka różnica w poziomach. No zobaczymy. A tam jest odkręcone. Gdzie jest odkręcone? Aha, no super. Tutaj jest tylko przykręcone. Brawo, ninja. Teraz to mogę lecieć. Boże, jaki jestem super. Ojej, jaki ty super. Babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. I am the wreckage in need of glue. Smash my guitar and stay in tune. Tired of the lies, they're old like me.
all over you, babe. You're tripping all over me. Tripping all over you. Tripping all over me, yeah. Dollar, I need a dime. I took a dive